Witam wszystkich z tej strony Ulat, jesteśmy dzisiaj na nagrywanku, ale dzisiaj jest poniedziałek, ale jako, że jak wiecie, trochę zmieniło się moje życie, jeżeli chodzi o pracę, czas i tak dalej, to dzisiaj zajmujemy się nagrywaniem filmów. Jesteśmy, jak widzicie, w warsztacie, więc będziemy zajmowali się filmami warsztatowymi. I teraz w ogóle, co dzisiaj za film robimy? W ten weekend mieliśmy problem, czyli dokładnie wczoraj, z reduktorem Minecrafta. MMR-em. Był to problem po prostu z odświeżaniem. Wcześniej reduktor chodził bez zarzutów, chodził poprawnie i tak dalej i nagle przestał działać poprawnie. Z tego, co wcześniej rozmawialiśmy z chłopakami z Minecrafta, to dowiedzieliśmy się, że problem wynika po prostu z zabrudzenia i trzeba reduktor wyczyścić, rozebrać, wyczyścić, nasmarować. Oczywiście możemy to wysłać do Minecrafta, ale wiecie, to są raz, wysyłki przynajmniej w jedną stronę, a zazwyczaj w dwie, bo trzeba przecież będzie za to zapłacić. Dwa, to też może być jakiś koszt ewentualnie. Trzy, to jest po prostu czas. Oni zrobią to samo co my w teorii, ale niestety pochłonie to więcej czasu. Co prawda, wiem, że nie każdy będzie miał na przykład smar odpowiedni, nie każdy będzie miał odpowiednie narzędzia, więc to jest troszkę problem, jeżeli ktoś by chciał robić to samemu, ale jako, że ja dysponuję i smarami dedykowanymi i odpowiednimi narzędziami, to chciałbym Wam pokazać, jak można otworzyć, wyczyścić, doprowadzić z powrotem do stanu używalności reduktor Minecrafta MMR, który ma jakiś problem z odświeżaniem. Bo ja już te problemy rozwiązałem, bo nie ukrywam, że wczoraj wieczorem od razu po strzelaniu usiadłem, rozkręciłem reduktor, przesmarowałem, wyczyściłem, faktycznie było sporo syfu, złożyłem go z powrotem i działa on bez zarzutu, przynajmniej na moim kałaszu złożonym z PDIK V3. I właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Właśnie reduktorem MMR. Bo wstałem z samego rana, żeby właśnie to nagrać, bo uznałem, że ten film warto, żeby się pojawił, bo Minecraft umieścił na swojej stronie bardzo fajny opis, jak to rozkręcać. Jest on bardzo ładnie pokazany, jest obrazkowy, są pokazane narzędzia i wszystko, ale z doświadczenia wiem, że nie wszyscy takie filmiki oglądają, nie wszyscy będą chcieli do tego usiąść i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja nagram o tym film. To będzie dość krótki film, bądźmy szczerzy. I mam nadzieję, że po prostu ktoś z niego skorzysta. Bierzemy reduktorek, otwieramy go ponownie i pokazujemy Wam, jak to się robi. No to bierzemy się za robotę i tak, będziemy potrzebowali reduktora MMR, no bo to z nim mamy problem i go musimy naprawić. Dalej, będziemy potrzebować cążek owiniętych najlepiej izolacją. Mogą być cążki, może być penseta, tam nie będzie nic, co będziemy potrzebowali użyć dużo siły, ale chodzi o to, żebyśmy mogli chwycić jeden element i go nie zarysować, więc ja mam przygotowane takie delikatne cążki i owinąłem je dość mocno izolacją, żeby po prostu nie zarysować elementu, bo jest to bardzo ważne. To są szczypce do pierścieni Zegera, o ile dobrze pamiętam nazwę, z tym, że one tutaj miały takie cieńsze elementy, ja je kiedyś tam usunąłem ze względu na to, że używałem tego na przykład do odkręcania głowic w replikach snajperskich, które miały takie dwa otwory, to wtedy z tego po prostu korzystałem. Jest to ustawne i to też będzie nam dzisiaj potrzebne. Mogą być ewentualnie jakieś inne cążki, ale tak samo jak poprzednio uważajcie, żeby nie uszkodzić elementów, które są w środku, bo jeżeli je porysujemy, to będzie słabo. Będziemy potrzebowali imbusa, żeby rozkręcić korpus. Tutaj niestety jest to dość nietypowe też narzędzie. Jest to klucz imbusowy o rozmiarze 1,3 mm, bardzo mały. Jest to niestandardowy, nie do znalezienia w takim na przykład podstawowym zestawie imbusów, bo tutaj zaczyna się tam zazwyczaj od 1,5. No to ten 1,3 rzecz troszkę nietypowa, troszkę trudniejsze do dostania, ale no jeżeli ktoś będzie chciał, no to trzeba będzie się w coś takiego zaopatrzyć. Dalej, no to już mówiłem, izolka, tak? Taśma izolacyjna będzie przydatna właśnie do zrobienia tego moda narzędzi. Więc ją powiedzmy tam już mamy. No i ostatnia rzecz to oczywiście smar dedykowany do HPA. Tech Gansai to chyba jest smar chyba najlepszy na rynku, który wszyscy tak naprawdę od HPA polecają. Szczerze polecam. Może nie jest to bardzo tania rzecz, ale jeżeli ktoś ma trochę replik HPA i chce je samemu serwisować, to niestety będzie to część niezbędna, żeby to ogarnąć. Więc to tyle, jeżeli chodzi o potrzebne nam narzędzia. I teraz musimy rozebrać sam reduktor. Nie będziemy go rozbierać na części pierwsze, bo na przykład nie musimy zdejmować ani manometra, ani końcówki do węża. MMR ma z jednej i z drugiej strony końcówkę imbusową, tak zwaną kontrę czy robaczka, już jak zwał, tak zwał. Musimy to po prostu wykręcić. Mamy imbus 1.3,
Ja je sobie wykręcam całkiem, żeby mi po prostu gdzieś tam nie poleciały niechcący, jak nie będę patrzył. Hop. Ale można je też wykręcić tylko lekko, bo one tylko i wyłącznie kontrują ten dolny element. I teraz musimy go odkręcić. Niestety, jako że zazwyczaj jest to przykręcone dosyć mocno, to musimy to czymś chwycić. Jeżeli ten element porysujemy, to się nic nie stanie, bo łapiemy od zewnątrz, to nie ma znaczenia dla działania układu, więc możemy to spokojnie złapać szczypcami. I jeżeli nie chcemy tego porysować, to możemy znowu użyć sobie taśmy izolacyjnej, owinąć sobie to, żeby po prostu nie zrobić na tym jakichś dodatkowych, niepotrzebnych nam rys. Tylko uważajmy, żeby nie nawinąć tej taśmy za daleko, żeby też nie złapać drugiego elementu. I na przykład możemy użyć takich szczypiec. Czegokolwiek, jakiegoś rurhaka, cokolwiek. Chodzi o to tylko, żeby to porządnie chwycić i móc spokojnie odkręcić. Hop. Jak już mam to odkręcone, ja sobie od razu zdjąłem izolkę, jak widzicie, żeby po prostu było to wszystko ładnie widać. Tutaj w środku mamy o-ring i już od razu zwracam uwagę, tutaj trzeba wyczyścić i przede wszystkim nasmarować ten o-ring smarem. Ja to już mam zrobione zresztą, jak widzicie, jest tu świeży smar nałożony, bo na tym elemencie pracuje właśnie ten najważniejszy element, cały ruchomy układu. Odkładamy to na bok. Jeżeli byśmy chcieli to rozkręcić i wyczyścić, tutaj od dołu też mamy ten złoty pierścień, go też możemy odkręcić, ale niestety tam będziemy potrzebowali innego typu szczypiec, bo te na przykład mają już za grube końcówki i ja nie jestem w stanie tego wykręcić. Dlatego ja tego w ogóle nie ruszałem i powiem szczerze, jak patrzyłem po instrukcjach w Minecrafcie, to też oni raczej tego nie zalecają rozkręcać, więc zostawiamy to tak jak jest. Następne, co nas interesuje. Mamy w środku kolejny pierścień, ten zewnętrzny możemy sobie zdjąć, tylko potem nie zapomnijmy go założyć, bo to jest od blokowania. Mamy pierścień, który odpowiada za regulację samego reduktora. Do niego mamy też dostęp tutaj od boku, on ma te otworki, żeby zwiększać bądź zmniejszać ciśnienie. Ten pierścień musimy wykręcić. Pod nim jest sprężyna. Możemy sobie to na przykład na początku odkręcić od zewnątrz. Hop, 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 hop. Tyle, na ile jesteśmy w stanie. A później ja to sobie odkręciłem już delikatnie, po prostu imbusikiem, żeby nie zarysować, nie uszkodzić żadnego elementu. I wyjmujemy go. Też oczywiście warto wyczyścić. Z tym, że nie musimy go praktycznie nigdzie smarować, bo ważne tylko tyle, żeby na nim nie było syfu, który nam się potem dostanie z powietrzem, gdzieś tam daje do reduktora pod inne elementy, więc po prostu czyścimy. Następnym elementem jest sprężynka. Sprężynka, tak samo jak ten element, po prostu czyścimy, wyjmujemy, odkładamy sobie na bok. I teraz chyba najtrudniejszy element, bo mamy tutaj, nie wiem czy widzicie, mamy taki złoty pierścień na zewnątrz i on ma takie dwa jakby wcięcia po bokach. Nie mam dedykowanego klucza i na stronie Minecrafta, jak widziałem instrukcję obsługi, to też oni zalecają po prostu użycia tego typu szczypiec. Z tym, że tu jest ta trudność, że przede wszystkim nie możemy tymi szczypcami uszkodzić tego elementu, który jest na środku. Jeżeli ten element na środku zarysujemy, uszkodzimy, to on odpowiada tak naprawdę za precyzję podawania powietrza i odświeżania. Więc musimy dość delikatnie włożyć te nasze szczypce, rozchylić je, bo one muszą być rozchylane w miarę możliwości jak najsilniej. Tak? I wtedy możemy ten element sobie powolutku wykręcić. O, tak. Ja to odkręcam kawałek, a potem robię tak samo jak poprzednio, czyli odkręcam z użyciem po prostu imbusa, bo jest to element bardzo delikatny, jak mówię, żeby broń Boże tutaj nie uszkodzić, więc im dłużej pracuję tam takim dużym, nieporęcznym i tak dalej narzędziem, tym gorzej. I wykręcamy sobie powolutku ten pierścień. Nie jest to może najwygodniejsza sprawa na świecie, ale każdy, kto ma choć trochę drygu, jest w stanie to zrobić. Mamy pierścień wymontowany. I teraz na samym dnie zostaje nam jeszcze jeden element i to jest tak naprawdę najważniejszy element całego reduktora. Czyli ten element, który mamy tutaj na środku, on jest uszczelką i on odpowiada faktycznie za regulację ciśnienia. I to jeżeli on jest uszkodzony, to my będziemy mieli problem właśnie z równym podawaniem, z odświeżaniem i tak dalej. Więc teraz bardzo ważne, broń Boże go nie uszkodzić.
Dlatego ja mam cążki owinięte. Po prostu delikatnie łapię go. I wyciągam. Broń Boże, nie wolno ściskać za mocno, żeby tego, broń Boże, nie uszkodzić. I ten element jest najważniejszy. Jeżeli on jest zabrudzony, źle nasmarowany, to będzie to powodowało, że układ będzie się zacinał, że będzie nam źle podawał, że będziemy mieli zerowe odświeżanie i to po prostu trzeba dokładnie wyczyścić. Ja używam tego papieru toaletowego, tylko dość miękkiego, żeby też tego, broń Boże, gdzieś tam nie porysować. Z tym, że uważajcie, bo papier toaletowy potrafi zostawiać gdzieś jakieś mikrowłókienka, jakieś takie rzeczy, więc na to też zwróćcie uwagę, czy gdzieś tam to nie zostało, lepiej byłoby to potem odmuchać powietrzem i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj też oczywiście zdjąłem sobie wcześniej o-ring, ten o-ring można sobie oczywiście zdemontować, tylko tak jak poprzednio, ostrożnie, nic nie uszkadzając. Można użyć do tego malutkich kombinerek albo jakiegoś plastikowego narzędzia, patyczka, żeby po prostu podłożyć tutaj i go zdjąć. Jeżeli uszkodzimy o-ring, to oczywiście idzie to dokupić. I w momencie, kiedy to wszystko już oczyścimy ładnie, to tak jak widzicie, mój jest nasmarowany dość obficie. Tutaj wszystko po bokach, cała ta górna wieżyczka jest też nasmarowana. Tutaj od dołu też dałem troszkę smaru. Chodzi o to, żeby ten cylinderek chodził w miarę jak najpłynniej, jak najrówniej tutaj w środku reduktora. Na swoim miejscu. I to jest dość kluczowe ze względu na to, że ta właśnie równość pracy odpowiada za równość podawania ciśnienia i ewentualne odświeżanie. I teraz tak, zawsze to też trzeba wyczyścić. W środku tutaj też jest sporo syfu zazwyczaj, dalej już tego nie rozbieramy. Ja do tego jeszcze do czyszczenia elementów metalowych używałem alkoholu i IPA, żeby pomóc sobie w czyszczeniu, też się przydaje, aczkolwiek nie jest to niezbędne. Jak już mam to wszystko nasmarowane, wyczyszczone, ja sobie jeszcze poprawię smarem troszeczkę, bo mam wrażenie, że przy tym rozbieraniu gdzieś tam go lekko starłem przy pokazywaniu. Przede wszystkim ten o-ring, bo on będzie najważniejszy. I teraz ja go znowu łapię sobie szczypcami i muszę go z powrotem umieścić na swoim miejscu. Oczywiście nie używamy siły, delikatnie i on tam wejdzie na swoje miejsce do samego dna. Ustawiamy go też od razu sobie idealnie na środeczku i on tak powinien tam siedzieć. Następnie wkręcamy pierścień. Tutaj od razu zwracam uwagę, pierścień, on na dole nie ma gwintu. O, widzicie? Z jednej strony mamy gwint do końca, z tej strony mamy gwint tak do milimetra przed końcem. I tym elementem, gdzie nie ma gwintu, wkręcamy w dół. I ponownie, tak samo jak wykręcaliśmy, możemy sobie pomóc jakimś innym narzędziem, przynajmniej na początku. No, dojechaliśmy do miejsca, gdzie ja już nie jestem w stanie tym narzędziem dalej kręcić, więc używam znowu szczypiec i dociskam go z wyczuciem, powiedzmy sobie szczerze, to nie musi być jakoś super dociśnięte, ale chodzi o to, żeby nam się ten pierścień po prostu sam nie zluzował i nie dał możliwości pracy całego układu. Oczywiście jak będziemy to robić, to uważajmy, żeby nie uszkodzić gwintu, żeby nam gdzieś to nie przeskoczyło, więc też nie używamy jakiejś bardzo brutalnej siły. Następnie mamy sprężynkę. Oczywiście przy wkładaniu patrzcie, czy gdzieś tam nam jakiś syf też się na nią nie zebrał dodatkowo po naszym czyszczeniu, więc to wszystko musi być od nowa sprawdzone przed złożeniem. Następnie musimy wkręcić, jak już mamy sprężynkę, element, który ją dociska, czyli nasz też element od regulacji. Niestety ani nie jest za bardzo tam jak podejść z palcami, ani nie chciałbym podchodzić z narzędziami, bo cały czas jest ryzyko uszkodzenia tego elementu, który tu mam na środku, który odpowiada tak naprawdę za poprawną pracę całego reduktora. Sprężynka też nam zadania nie ułatwia, bo cały czas szczypce czy cokolwiek chce użyć nam się opiera właśnie na tych sprężynach, na tej sprężynie. O, użyłem tych szczypiec, które miałem tutaj owinięte izolką, bo no one nam nie uszkodzą tego elementu, bo są po prostu zabezpieczone. I rozpocząłem wkręcanie. Kiedy już odrobinę chociaż wkręciłem, to potem to już idzie z górki, bo potem możemy sobie pomóc dosłownie kręcąc, tak jakbyśmy regulowali reduktor tutaj od bokowca. Możemy to sobie spokojnie przykręcić. O, ja to wkręcam gdzieś tam do połowy wysokości, bo potem i tak będziemy to sobie jeszcze regulować. I teraz, tak jak mówiłem, ważnym elementem jest, żeby jeszcze nasmarować o-ring tutaj wewnątrz. U mnie on już jest nasmarowany, ale jeszcze może odrobinkę damy. Potem zakładamy jeszcze pierścień, który ma nam robić za
turnament locka ewentualnego. Jak już mam turnament locka, to po prostu wkręcamy ten nasz ostatni element. O, i on już jest na swoim miejscu. Oczywiście dobrze byłoby go lekko docisnąć. O, ja go sobie owinę i przykręcę szczypcami. Nie robię tego z dużą siłą, na tyle tylko, żeby to się nie ruszało, bo potem i tak stawiamy jeszcze dwie kontry. Jedna, druga kontra. Zdejmujemy izolkę, która jest już nam niepotrzebna i tak naprawdę reduktor jest gotowy. Mamy go nasmarowanego, wyczyszczonego i gotowego do działania. Ja zaraz go zapnę jeszcze do repliki, sprawdzę, czy wszystko działa poprawnie, tak jak powinno po mojej teraz robocie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i mam nadzieję, że ten film był pomocny. I to by było tyle, jeżeli chodzi o czyszczenie i smarowanie reduktora MMR od Minecrafta. Nie jest to skomplikowane, wymaga trochę ostrożności, żeby tutaj, broń Boże, nic nie uszkodzić, żeby to wszystko złożyć jak powinno być, ale nie jest to jakaś tam kosmiczna trudność, że trzeba by tutaj zlecać to komuś innemu. Jeżeli tylko będziemy mieli kilka podstawowych narzędzi, niestety część tych narzędzi jest dość nietypowa i warto je wtedy kupić. No i Smar i tak zawsze polecam. Ale oszczędzamy po prostu czas i ewentualne pieniądze też na wysyłki do Minecrafta. Rzecz naprawdę prosta. I z tego, co rozmawiałem z chłopakami z Minecrafta i tak dalej, to 90% reduktorów, które trafia do nich na ewentualną reklamację, zgłaszane są jakieś problemy, to jest właśnie przyczyna tego. Po prostu zabrudzenie, złe nasmarowanie albo brak tego smarowania i tyle. Bo pamiętajcie, jak wkręcamy tutaj butlę w tym miejscu, jeżeli coś mamy na butli, jakiś syf na tym reduktorze na butli, tym ostatecznym, to ten cały syf będzie siłą rzeczy wepchnięty przez powietrze do reduktora i może coś tam zabrudzić. Więc na to po prostu zwracam uwagę. Nie jest to duża trudność, szczerze polecam co jakiś czas samemu to czyścić. Jeżeli film będzie spoko, postaram się nagrać podobny film o HRR reduktorze, może w ogóle pokażę, jak smarować układ Minecrafta, no zobaczymy. Na tą chwilę tak czy inaczej to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście o coś zapytać, macie jakieś propozycje, sugestie i tak dalej, to piszcie w komentarzach. Ja zawsze to czytam, zawsze staram się odpowiadać, uzupełniać, bo mogłem o czymś nie powiedzieć, o czymś zapomnieć, czegoś nie wyjaśnić, albo może wy macie jakieś rady dla mnie, bo macie na przykład więcej doświadczenia z tymi reduktorami. A na tą chwilę kończymy. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.